na wielu kanałach się straszy, na niektórych za bardzo może nawet. Głównym winowajcą tych wysokich cen produktów rolnych są w pierwszej kolejności banki centralne. Produkcja żywności to jest jeden z ważniejszych sektorów gospodarki. Problem głodu, co to oznacza w ogóle? W wyniku chorej polityki unijnej nie mamy wolnego rynku. Mamy rynek centralnie sterowany i wiele osób uważa, że Chiny to jest komuna i tak dalej. Nic dalszego od prawdy. Dzisiaj cena rekordowa, którą dostałem, to jest 3600 zł za tonę węgla. Te wysokie ceny żywności moim zdaniem doprowadzą do przełomu technologicznego właśnie w produkcji żywności. Ważniejsze jest to, co jemy, niż to, co akurat na Netflixie leci. No to jak cena się podwoi, no to jest gotowa recepta na zamieszki. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Kolejne nagranie. Dziś gościem jest Cezary Głuch, Trader21. Dzień dobry. Cześć, witaj. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w Zakopanem dzisiaj. Kameralnie w Zakopanem, w sali może nawet góralskiej. Spotykamy się tutaj na imprezie biznesowej. Chcielibyśmy porozmawiać. Mam taki temat, który rzadko jest poruszany na kanałach biznesowych. Inwestycja w jedzenie, inwestycja w żywność, a myślę, że to jest temat bardzo ważny, może nawet podstawowy, bo przecież jedzenie, żywność dotyczy nas wszystkich i jeśli od tego nie zaczniemy, no to nie będziemy myśleć przecież o inwestycji w inne aktywa, o których często nagrywamy na naszych kanałach. Ludzie o tym zapominają, bo mają. A mamy takie czasy, mam takie wrażenie, ale tutaj spokojnie, bo chciałbym uspokajać. Ja w ostatnich odcinkach uspokajałem, bo mam wrażenie, że na wielu kanałach się straszy, na niektórych za bardzo może nawet. No i obecny czas, wiadomo, konfliktu na wschodzie, zerwania łańcuchów dostaw sprawia, że wielu ludzi się zastanawia, co to jest. I dzisiaj ten temat właśnie będziemy z Czarkiem tutaj omawiać, inwestycji w żywność. I powiedz mi, czy to jest faktycznie jakiś problem nadmuchany, czy faktycznie realny? Nie, ten problem jest realny, tylko bardzo chciałbym cię uspokajać, ale ja nie widzę tutaj specjalnie czynników do uspokajania. Wspomniałeś też o Ukrainie. Ukraina jest jednym niestety z wielu czynników. My generalnie teraz dostrzegamy wzrost cen węgla, tak jak rozmawialiśmy przed programem, ropy, gazu, żywności, ale dlatego, że my się przyzwyczailiśmy do tego, że surowce były tanie. Dlatego, że na przykład ostatni raz relatywnie drogie mieliśmy surowce w 2008 roku, a później w 2011. Mówię ogólnie o surowcach, dlatego że na przykład cena gazu, cena ropy bardzo mocno wpływa właśnie na cenę żywności, dlatego też tak bardziej całościowo do tego podchodzę. I później surowce nam po prostu taniały. Rosły nam ceny nieruchomości, drożały akcje globalnie, metale szlachetne, a surowce po prostu w tym czasie taniały, dlatego że mieliśmy spadającą inflację. A surowce są aktywem, które bardzo źle, może inaczej, jak mamy spadającą inflację, to surowce mocno tanieją, jako jedna z nielicznych grup. Natomiast kiedy ta inflacja rośnie, to surowce bardzo silnie drożeją, ale to tak jak widzimy teraz to. Poza tym surowce mają zupełnie inną specyfikę niż aktywa wszystkie inwestycyjne. Przykładowo, jak mamy akcje, one sobie powoli rosną, to może trwać 4, 5, 6 lat, a później mamy okres spadków i spadki są bardzo gwałtowne i krótkotrwałe. Na surowcach jest odwrotnie. I na przykład ceny surowców utrzymywały się na niskim poziomie przez, można powiedzieć, niemalże przez ostatnią dekadę, bo ostatni raz relatywnie drogi był w 2011 roku. Mieliśmy jakieś tam krótkotrwałe wybicia, bo tu była, nie wiem, susza w Australii, w Chinach jakieś powodzie, w Stanach coś nie tak, nie wiem, zalane silosy, ale to były odosobnione przypadki. Natomiast w 2020 roku, kiedy mieliśmy wirusa celebrytę i zerwane łańcuchy dostaw, to żeby poradzić sobie z globalnym problemem, to uruchomiono dodruk na 3 zmiany. I każdy inwestor, każdy spekulant wiedział, że to wywoła wzrost cen surowców. Nie dlatego, że nagle surowców zacznie brakować, tylko dlatego, że jeżeli wiesz, że w wyniku polityki banków centralnych, w wyniku polityki rządu, czyli patrzodawnictwa, socjału, ceny wzrosną, wzrośnie inflacja, to od razu przenosisz swój kapitał w kierunku surowców jako inwestor i wywołujesz tak zwaną samospełniającą się przepowiednię. Niestety tak to po prostu działa.
W ostatnich miesiącach doszła jeszcze do tego wojna na Ukrainie. Rosja jest przecież wielkim eksporterem surowców energetycznych, więc kraje, które do tej pory kupowały rosyjski węgiel, gaz, ropę, muszą to kupić gdzieś indziej, więc ci, którzy są alternatywą dla Rosji, podnoszą cenę albo ograniczają, chcą po prostu skorzystać na tym jak najbardziej. Rosja, jak i Ukraina są bardzo dużym eksporterem surowców rolnych, więc przykładowo, jeżeli nie możesz kupić pszenicy od Rosji czy oleju słonecznikowego z Ukrainy, to musisz to kupić gdzieś indziej. Jeżeli go nie możesz kupić, to szukasz alternatyw. I to sprawia, że ceny rosną, ale tak naprawdę głównym winowajcą tych wysokich cen produktów rolnych są w pierwszej kolejności banki centralne, które wydrukowały gigantyczną ilość waluty, która doprowadziła następnie do inflacji. Poszczególne rządy, dlatego że w wyniku lockdownów doprowadziły do zerwania łańcuchów dostaw. Na trzecim miejscu bym wymienił Unię Europejską jako największe nasze przekleństwo, zakałę, dlatego że o tym się nie mówi, ale jak porozmawiasz z poszczególnymi rolnikami, a czasami staram się, jak mam okazję, to okazuje się, że w wyniku chorej polityki unijnej nie mamy wolnego rynku. Mamy rynek centralnie sterowany i rolnik na przykład, który wyprodukuje większą ilość, ponadplanową ilość mleka, musi to wylać, bo zapłaci karę. Inni rolnicy nie mogą utrzymywać, nie wiem, takiej, a nie innej trzody, bo są normalnie przedziały. I to są czynniki, które sprawiają, że mamy takie, a nie inne ceny żywności. No wczoraj mi po drodze znajomy powiedział, że tam masło jest takie drogie. Gdybyśmy mieli wolny rynek, to natychmiast rolnicy zaczęliby kupować więcej krów po to, żeby produkować więcej mleka i mieli automatyczny czynnik samoregulujący, który sprawiłby, że mamy drogie masło wynikające z drogiego mleka, to produkujmy tego mleka jak najwięcej, bo możemy na tym zarobić i to by doprowadziło do obniżenia ceny, ale ze względu na chorą politykę unijną nie możemy. Jesteśmy, nazwijmy to, krajem wasalskim. Także ja raczej się nie spodziewam, żeby te ceny żywności spadły, zwłaszcza, że tak jak słusznie wspomniałeś, te ceny żywności, które są dzisiaj, to jest tak naprawdę efekt zbiorów zeszłorocznych, które kosztowały X, na których cenę wpływały jeszcze niższe ceny nawozów, paliw w innej cenie. I innych paliw i tak dalej. Natomiast to, co będziemy mieli za rok, czy powiedzmy za kilka miesięcy, to cena tych produktów będzie wypadkową bardzo wysokich cen gazu, a wysokie ceny gazu przełożyły się dwojako na cenę żywności. Po pierwsze, z gazu produkuje się amoniak, z amoniaku produkuje się później nawozy. I w wyniku wysokich cen gazu na całym świecie ceny nawozów wzrosły 4, 5, 6-krotnie w zależności od kraju. I teraz jeżeli jesteś takim rolnikiem, no to kalkulujesz sobie. Powiedzmy, jestem dużym rolnikiem, powiedzmy zbiorę zboże za 1 000 000 złotych. W zeszłym roku nawozy mnie kosztowały 500, jakaś tam praca 200, zarobiłem powiedzmy 300 000. Ale jeżeli ja w tym roku zamiast 200 000 mam wydać na nawozy 800 czy 1 000 000, to ja się 10 razy zastanowię, czy ja w ogóle mam obsiewać takie pole. Bo może się okazać, jeżeli jest to osoba niewykształcona, która nie ma doświadczenia z rynków finansowych, która nie potrafi prognozować, że nie zaryzykuje wydania tego 1 000 000 na nawozy, oczekując na to, że sprzeda powiedzmy swoje plony nie za 1 000 000, tylko za 2 czy za 2,5. Po pierwsze ze względu na to, że się boi, po drugie dlatego, że może nie mieć w ogóle tych pieniędzy, żeby z góry założyć na nawozy. I to jest niszczenie, gnojenie małych rolników, dlatego że gigantyczne firmy produkujące żywność, one sobie poradzą. To jest przykre, ale to widać dokładnie po rosnących cenach akcji największych na świecie firm zajmujących się produkcją żywności. Ja mam ich akcje, bo to jest moja praca. Powiedziałbym też, że wiele osób powinno mieć, ale już zawczasu, nie po takich wzrostach, akcji producentów żywności, bo to jest tak jakby hedge przed wyższymi cenami żywności. Płacisz więcej za żywność, ok, ale zrekompensujesz sobie to zyskami kapitałowymi wynikającymi z tego, że posiadasz spółki, które produkują żywność, które produkują nawozy i tak dalej. Także
Ja w kolejnych miesiącach uważam, że ceny żywności jeszcze wzrosną. Jeszcze jest jeden powód, o którym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Chiny na przykład zaraz po COVID-zie wiedziały, że dojdzie do wzrostu żywności. Chcieli skupować. Tak. Większość krajów bazuje na demokracji bezpośredniej, parlamentarnej, przepraszam, nie bezpośredniej. Te dwie demokracje nie mają ze sobą nic wspólnego. Czyli w interesie polityków jest utrzymanie się u władzy. Natomiast w Chinach, jeżeli mamy jedną partię i co najwyżej zmienia się ten frontman, oni mogą sobie pozwolić na realizowanie takich bardziej dalekosiężnych planów, czyli na poziomie makro, tym wysokim, mamy gospodarkę bardziej scentralizowaną, sterowaną, jakieś plany, natomiast na poziomie mikro i średnim mamy dużo większą wolność gospodarczą. Wiele osób uważa, że Chiny to jest komuna i tak dalej. Nic dalszego od prawdy, zwłaszcza na poziomie, powiedzmy, takich normalnych ludzi. Tam jest dużo większa wolność gospodarcza niż u nas. W każdym razie dążę do tego, że partia, widząc, że lockdowny oraz dodruk, który po nich nastąpił, wywołał wyższe ceny żywności, skupowali z całego świata żywność tą, którą możesz przechować. I oni są zabezpieczeni. W tym momencie inne kraje widzą, że Chińczycy zrobiły mądry ruch i próbują naśladować ich. Więc teraz dochodzimy do takiej sytuacji, w której mamy niedobory, Ukraina, Rosja, plus problemy w różnych miejscach na świecie wynikające z jakichś zaburzeń pogodowych, plus nieobsiane pola. Więc jeżeli takie potęgi jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Australia czy nawet Polska zaczną skupować żywność, żeby przeciwdziałać wzrostom cen żywności, bo nas na to stać, to doprowadzimy do automatycznego wzrostu. No bo nagle nie kupujesz żywności, bo ci jest potrzebna tu i teraz, tylko kupujesz na tu i teraz plus zapasy. I to najbardziej uderzy w kraje nisko rozwinięte i kraje trzeciego świata. Tak jak mieliśmy w 2011 i 2008 roku. W 2008 mieliśmy zamieszki i głód w wielu krajach nisko rozwiniętych. Zwłaszcza w takich, w których ludzie wydawają na żywność 50, 60, 70% swoich dochodów. No to jak cena się podwoi, no to jest gotowa recepta na zamieszki i na klęskę dosłownie głodu. Tak moim zdaniem doprowadzi to do kolejnej fali imigracji. No bo wiele krajów z Afryki Północnej, Egipt, Libia, która jest dzisiaj pięknym przykładem, jak funkcjonuje demokracja w wersji zachodniej, dotknie klęska z głodu, dlatego że oni importowali żywność z Rosji i Ukrainy. Byli uzależnieni chyba prawie 100%, tak? Dokładnie. Tak jak Niemcy były uzależnione od gazu, tak wiele tamtych krajów było uzależnione od żywności czy zbóż rosyjskich, ukraińskich i oni dzisiaj mają gigantyczny problem. A jak masz kraj w rozsypce, to niestety na tym cierpią zwykli ludzie, czego ostatecznym efektem będzie najprawdopodobniej kolejna fala migracji do Europy. Czego nikomu nie życzę, bo to są ludzie zupełnie inni niż my. Dokładnie tak. No wrócę do tych cen, które podałeś. Nie mieszkasz w Polsce, więc poinformuję Cię, bo zawsze jak siadamy i rozmawiamy, to mówię Ci, ile na bieżąco kosztuje paliwo w Polsce. Tak. Może już przejeżdżając widziałeś. Pierwszy raz 7 zobaczyłem z przodu wczoraj, ale usłyszałem, że 9 już była. 9? 9 zł za paliwo. A to nie widziałem, to nie wydaje mi się, to chyba może jakieś, ale 7,30, 7,40, tak, aktualnie, także to jest normalne, pewnie 7,50 gdzieś w jakichś miejscach, zobaczymy w Zakopanem dzisiaj, bo tutaj też drożej jest, także 7,50, myślę, że to jest cena, którą możemy jeszcze w tym miesiącu zobaczyć. No i cena węgla, ostatnio rozmawialiśmy o tym, zapytaliśmy w mediach społecznościowych ludzi z całej Polski, jaki jest koszt węgla i zdziwiliśmy się bardzo, ja też zapytałem Ciebie, Ty powiedziałeś, że słyszałeś, że 2000 zł za tonę, to i tak jest astronomiczna kwota. Ja się bardzo zdziwiłem. To jest bardzo dużo, porównując to, co było rok temu. Jeszcze ludzie mówią, że za 800-900 zł kupowali. No ja pamiętam, kiedyś była cena 300. W listopadzie jedna dziewczyna napisała, że w listopadzie rodzice je kupowali za 900 zł. Dzisiaj cena rekordowa, którą dostałem, to jest 3600 zł za tonę węgla. I teraz postaw się w sytuacji osoby, która żyje z emerytury, renty. I ogrzewa sobie dom, gdzie potrzebuje kilka ton, żeby... Ale wróćmy właśnie do tej żywności. Więc
ceny oczywiście, które mówiłeś, czyli gazu, prądu, węgla, nawozów, wszystko się łączy. No i teraz chciałem trochę uspokoić, ale też pomówić o faktach, no bo wiadomo, uspokajać nie możemy, nic nie robić, tylko zastanowić się, co możemy zrobić jako my mieszkańcy, bo często ludzie pytają mnie, Grzegorz, no dobra, nawet w artykułach polskich, gdzieś nawet w jakichś przekazach ministerstwa pojawiają się na Twitterze jakieś informacje, że możemy mieć niedobory żywności. Powiedziałeś w tej twojej wypowiedzi bardzo długiej, że to raczej nie będzie dotyczyć krajów bogatych, a jednak chyba... Polska już do nich należy. Polska do nich należy, więc... Ale czy na pewno należy? I mamy jakieś zapasy w Polsce jedzenia i że wystarczy, bo mamy nowych mieszkańców, prawie 3 miliony, którzy częściowo wracają, ale myślę, że większość zostanie. Też o tym ludzie zapominają, że to jest prawie 10% naszej populacji dodatkowo na plus. No i pytanie, no bo my nie produkujemy jakichś potężnych ilości jedzenia w Polsce. Tak jak mówiłeś, susza, brak deszczu, mamy maj, naprawdę wielu rolników, tam gdzie mieszkam, to obserwuję, oni mówią, że dawno nie było tak małych opadów deszczu. Przez ostatnie 2 dni może coś popadało. No i jak to będzie wyglądało? Czy możemy uspokoić naszych widzów w Polsce, faktycznie Polaków, którzy mieszkają, że jakby ten problem głodu, bo mówię wprost, problem głodu, to się pojawia w jakichś mediach polskich, problem głodu. Co to oznacza w ogóle? Bo dla krajów, tak jak mówisz, uzależnionych 100% nawet od Rosji czy Ukrainy, no to jeśli tam tego nie będzie, to tam będzie duży problem. Ale co z nami? Jakby co w Polsce? Jak to według ciebie będzie wyglądało? Zastanawiam się, czy w jaki sposób można się uwolnić z tych chorych regulacji ograniczających produkcję. Bo to byłby, gdyby się to udało wywalczyć, to nagle okazałoby się, bo Polacy są przedsiębiorczy. Tak. No, rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy kamery, o ciekawych tematach właśnie kreatywności Polaków. Więc bardzo szybko myślę, że lukę by wypełnili, widząc, że jest okazja do zarobienia. W długim terminie myślę, że te ceny żywności się ustabilizują, bo one gwałtownie rosną i później powoli spadają. Aczkolwiek najbliższe 2 lata moim zdaniem powinniśmy zwyczajnie zaakceptować wyższe ceny żywności. Czyli chleb duży po 10 zł to nie jest... No, widzisz, ja jem inaczej, ja nie jem po prostu... Mówię o jakby większości. Chcielibyśmy rozmawiać o tym, że... Tak, ale jak rozmawiamy o żywności, no to fajnie, żeby też ludzie zaczęli może troszkę lepiej się odżywiać. Zastanawiać się, czy na pewno muszą olej kupować, chleb, masło. Większość o tych produktach na początku mówi. Może warto byłoby zmienić nawyki żywnościowe. Ja jem na pewno mniej niż przeciętna osoba, ale jem lepsze jakościowo rzeczy, które niekoniecznie muszą być drogie. Ja zaopatruję się na przykład większość żywności u lokalnych rolników, którzy wiem, że produkują to w taki, a nie inny sposób, a też kupuję, uważam, żywność nie przepłacając, dlatego że omijam jakichś pośredników. Więc może to jest jakieś rozwiązanie, ale ja przede wszystkim to robię ze względu na jakość żywności. Uważam też, że to już tak abstrahując, no bo widzisz, ja od razu widzę gdzieś jakieś trendy. Wysokie ceny energii, ogrzewania na pewno spowodują wzrost produkcji z odnawialnych i rozproszonych źródeł energii, czyli patrz przykładowo te panele słoneczne, które niemalże są wcześniej i być może to było jakieś założone działanie. Druga rzecz, ostatnio jak byłeś na Majorce właśnie rozmawialiśmy o tych wieżach do produkcji warzyw. Tak. Czyli przykładowo tak, żeby komuś zilustrować, coś, co wygląda jak donica i słupek, z którego wyrasta 30-40 różnych roślin. I możemy to postawić w mieszkaniu. Możemy to postawić w mieszkaniu. Ja sam już zamówiłem 4 takie wieże, na których warzywa rosną 6-krotnie szybciej niż normalnie. Nie ma pestycydów. Do wody, którą odpowiednio ustrukturyzujesz, czyli też to się przełoży na wyższy poziom minerałów i witamin. Dorzucasz naturalne witaminy, które nie zawierają 3 podstawowych pierwiastków, tylko kilkanaście, a myślę, że docelowo kilkadziesiąt. I myślę, że to jest jakaś przyszłość. Domowa, rozproszona produkcja żywności. Ja pamiętam, ileś lat temu na Kubie był kryzys żywnościowy i władze Kuby postawiły właśnie na jakieś mikroogródki. Oni mają ten komfort, że mają non-stop bardzo silne nasłonecznienie i ciepły klimat i mogą to produkować non-stop. Polacy natomiast nie. Ale na przykład z tego typu rozwiązań wspomaganych często aquaponiką możesz wyciągnąć kilkadziesiąt razy więcej żywności w przeliczeniu na przykład na metr kwadratowy. Więc te wysokie ceny żywności moim zdaniem doprowadzą do przełomu technologicznego właśnie w produkcji żywności, bo 90% osób zawsze będzie jadło śmieci po to, żeby się zapchać, bo ich to nie interesuje. Natomiast 10% uważam, że szuka
żywności dobrej jakościowo, która nie tylko zaspokoi twój głód, ale też dostarczy odpowiednią ilość witamin, składników odżywczych, bez jakichś silnych neurotoksyn, jak chociażby Roundup, czy glifosat. Ale powiedziałeś ważną rzecz, czyli szukanie żywności u źródła. No bo pośredników jest bardzo dużo. Ci rolnicy, rozmawiasz z nimi, często mówią, że oni nie mają wyjścia, bo ceny, które proponują im skupy, są na poziomie kosztów produkcji, a czasami poniżej i oni nawet wiedzą, że już nie opłaca im się produkować, albo oni wyjdą na zero. No to jaki to jest biznes dla rolnika, który przez ileś miesięcy roku stara się, wstaje rano, no dba o to wszystko, jeszcze jest uzależniony od warunków pogodowych, od wielu innych czynników zmieniających ceny wszystkiego, co tak naprawdę naokoło, bo wszystko jest potrzebne do takiego gospodarstwa. Ale to chciałem zapytać, bo wspomniałeś o chociażby tej wieży, która pomaga. To jest naprawdę coś ciekawego, też widziałem, zrobiłem takie wielkie oczy, więc nawet jeśli ktoś nie ma ogródka, nie ma domu, bo często ludzie mówią, ja nie mam domu, to gdzie mam sadzić taki warzywniak? I to jest jakieś rozwiązanie? Grzesiu, ja nawet projektując dom, zaprojektowałem sobie 20 metrów kwadratowych pomieszczenia, w którym będę pewnie miał ze 8 takich wież. Bo produkcja inaczej. Spróbowałem żywności wyprodukowanej w taki inny sposób i jest przepaść pomiędzy tym, a ekologicznym jedzeniem, przykładowo z marketu. To na pewno. Ale nawet ekologicznym. To ja jeszcze nie spróbowałem, to wszystko przede mną, ale właśnie kwestia rolników, to jest myślę ciekawe pytanie, które w sumie urodziło mi się teraz w głowie i ciekawy pomysł, który ostatnio dyskutowaliśmy z Kasią Szewczyk o tym pomyśle i ona i ja korzystamy już z tego, co produkują lokalni rolnicy u siebie. Tak. I to jest ważne, że oni to produkują i to jedzą. Bo ktoś mi kiedyś powiedział, że znajdź rolnika, który produkuje też dla siebie i żeby sprzedał ci to, co on zjada, bo różnica... Zazwyczaj mają dla siebie i na sprzedaż. Dokładnie tak. I to trzeba sprawdzić. Więc dam tych ludzi, wiem, że oni sami to produkują i to jest dla nich... Jedna rzecz mi przyszła od razu jeden pomysł na biznes dla przedsiębiorczych Polaków. Dokładnie. Znajdźcie wkoło siebie rolników, znajdźcie ludzi, którzy potrzebują prawdziwej żywności, nazwijmy to spod lady, czy nie wiem, mięsa bez hormonów, bez antybiotyków, i pełnicie rolę pośredników. Tak. Ja pamiętam, kiedyś odbierałem taką skrzynkę lokalnych warzyw w aptece, która była takim punktem, nazwijmy to, dystrybucji. Super. Czyli zamawiałeś sobie, przykładowo płaciłeś, nie wiem, tygodniowo 30-50 euro i dostawałeś skrzynkę ekologicznych warzyw, czy owoców, które akurat w tym momencie wyrosły. Nikt nie wiedział, co tam będzie. Będzie to, co dani rolnicy zbiorą. I to po prostu jakiś pośrednik organizował. Ale to zupełnie inaczej smakowało, bo on wiedział, za co ludzie chcą płacić. Tak. I to jest jakaś metoda, bo problem, który mają duzi rolnicy w Polsce, to są duzi pośrednicy, którzy chcą skupować duże ilości i oni dzięki temu narzucają skrajnie niekorzystne warunki. Ale może większa ilość i bardziej rozproszona dystrybucja jest pewnym rozwiązaniem. Poza tym też myślę, że mentalność naszą musimy zmienić, bo u nas jest niestety ciągle taka zakorzeniona rolnik, to jego status społeczny to jest taki raczej niski, jak nie najniższy. Natomiast produkcja żywności to jest jeden z ważniejszych sektorów gospodarki. W Szwajcarii masz na przykład bardzo rozproszone rolnictwo, ale dobre jakościowo rzeczy. I tam status rolnika jako producenta żywności jest nieporównywalnie wyższy niż w innych ościennych krajach. I może powinniśmy wreszcie dojrzeć do tego, żeby uświadomić sobie, że ważniejsze jest to, co jemy, niż to, co akurat na Netflixie leci. Myślę, że dla wielu ludzi ta druga kwestia jest ważniejsza, ale to się zmienia. Zobacz, zmieniły się ceny, ludzie zaczęli się zastanawiać. Ja chodząc po swojej okolicy, idąc sobie na spacer gdzieś między pola, między domami, ogródki, obserwuję to od kilku miesięcy, no bo wiadomo, ludzie zaczęli sadzić. I nie widziałem takiej ilości właśnie warzywniaków wcześniej. Nie widziałem takiej ilości, gdzie ludzie zbijają skrzynki z drewna, wsypują ziemię, mniejsze, większe, w zależności od tego, ile jest tych osób. Widać, że zdecydowanie więcej produkują, niż będzie im potrzebne. My sami mamy u siebie w ogrodzie taki mini warzywniak i widzimy, ile tego jedzenia się wyprodukowało. To po prostu trochę pracy, trochę deszczu, trochę podlewania.
I tam już teraz, a mamy dopiero, dopiero mamy przełom maja i czerwca, już tego jedzenia jest dużo. I tutaj, nie wiem, myślisz, że Polacy, tak jak powiedziałeś kilka chwil temu, wzięli się do pracy, stwierdzili, że jeśli ja sobie nie zrobię, to nikt mi nie da, jeśli mnie straszą, to ja się trochę przygotuję, bo powiedz, jesteś Polakiem, ja też jestem, widzę, że Polacy akcja, sobie zawsze, akcja, Polacy sobie nie dadzą zrobić krzywdy, ja takie mam wrażenie, przynajmniej część z nich uważa, że nie ma na co czekać, jak ja sobie nie zrobię, to nikt mi nie da. Dokładnie. Jak ceny będą wyższe, to nie będę musiał kupować w sklepie. Nawet jeżeli ktoś nie ma, nie wiem, działki, ogródka, to przecież może to za grosze wydzierżawić. Oczywiście. Albo pójść w kierunku bardziej takich zaawansowanych rozwiązań, jak aquaponika, jeżeli kogoś na to stać. Ale przypomniał mi się jeden taki dokument osób, które zdecydowały się pozostać w Detroit. Dla osób, które nie wiedzą, to było centrum produkcji samochodów globalne. Szczyt rozwoju gdzieś lata 60., 70., a później takie upadłe miasto. Tak. I ludzie, którzy tam pozostali, którzy nie mieli pracy, których nie było stać na kupowanie normalnie żywności, zaczęli organizować się i właśnie postawili na produkcję aquaponicznej żywności w starych, opuszczonych fabrykach. I najpierw to mieli dla siebie, a później to zaczęli dystrybuować, robiąc z tego źródło dochodu. I myślę, że w tym kierunku też pójdziemy. Także mamy jakiś wreszcie pozytywny akcent na koniec. Myślę, że to jest bardzo istotna informacja. Ja też powiem to, co słyszę od tych rolników, których ja odwiedzam. Nawet bym powiedział, że to nie są rolnicy, bo ktoś, kto nas ogląda, mówi sobie tak, no ale przecież ja jestem, nie wiem, singlem, albo mieszkam z dziewczyną, czy mieszkamy w mieszkaniu, jest nas trójka z dzieckiem, no to ile my tego zjemy? My nie potrzebujemy rolnika, który nam przywiezie wielkie skrzynie jedzenia, ale to są zwykli mieszkańcy, którzy mają ogródek i oni produkują. I oni ostatnio mi powiedzieli tak, ci sąsiedzi, Grzegorz, my się trochę martwimy, że to się zmarnuje, bo nam tego dużo w tamtym roku urosło i to się zmarnowało. I ja im zagwarantowałem, że jeśli będziecie tego mieli za dużo, przyjdźcie do mnie, ja wezmę wszystko. Ja wezmę wszystko od was, co macie, a widzę, że mają wszystko, dosłownie jak w warzywniaku tam im urosło. I oni się ucieszyli. Mówię, zapłacę wam za tą pracę, bo ja widzę, ile tam jest pracy. I część ludzi nie może sobie na to pozwolić. To jest ciężka praca. To jest bardzo ciężka. Trzeba jasno powiedzieć. Ja to dosłownie widzę ze swojego balkonu, ze swojego okna, ile w tym ogrodzie jest pracy i ile tych ludzi tam pracuje, żeby dobrej jakości jedzenie wyrosło. Więc tu możecie być spokojni i myślę, że jest to jakiś sposób na biznes nawet, nie? Bo ktoś pyta mnie, Grzegorz, co w tych czasach jest dobrym biznesem, inwestycją? Gdzie zainwestować pieniądze? Tak. Zainwestujcie w żywność. Plus nadwyżki przecież, jeżeli tego nie przejesz, możesz to zakonserwować. Są dziesiątki metod, o których zapomnieliśmy. A powiedz Trzeba by porozmawiać z dziadkiem bądź babcią. Ostatnio, jak widzisz na kanale, pojawia się trochę też materiałów o żywności. Nagraliśmy z piekarzem, nagraliśmy ostatnio z Grzegorzem, który też bardzo w Milówce świetne rzeczy produkuje. Już w zasadzie można powiedzieć finiszuje, ale zrobił tyle pomysłów różnych na dobrą wodę, na kiszonki, na octy, naprawdę świetne rzeczy. I okazuje się, że jak pojedzie się do takich ludzi, zaczyna się z nimi rozmawiać, to oni znają dziesiątki takich ludzi, którzy wyżywiają. I Grzegorz powiedział, że gdyby coś było, najgorszego, nawet czarny scenariusz, to on ma w stawie tyle ryb, że on jest w stanie całą Milówkę nakarmić przez chyba 2 miesiące. I to nie jest tak, że tego nie ma. Więc ja chciałbym właśnie dzisiaj tą krótką może rozmową, ale tak trochę uspokoić ludzi. Jestem spokojny o Polaków, szczególnie o młodych Polaków, którzy są kreatywni, bo może starsi niektórzy, ci rolnicy mówią, a panie, już się nic nie da, ja już nie potrzebuję, ja już mam 70-80 lat, co ja będę robił? Ale wielu, tak jak powiedziałeś, rolników, którzy są gdzieś tam nawet odsuwani na taki margines, ja jestem rolnikiem, ludzie się ze mną nie liczą, a oni są najważniejsi, no bo przecież to jest jedzenie. Także myślę, że na koniec możemy uspokoić, że chyba tego głodu nie będzie, że jakieś ceny na pewno wzrosną. Damy radę. Rynek nie lubi i próżni. Tak, myślę, że w tym kierunku. Także Czarku, uspokójmy. Tak? Oczywiście. Myślę, że weźmy się do pracy, produkujmy swoją żywność, jeśli możemy, u siebie, a wszystko będzie w dobrym kierunku. Dokładnie. Dobre podsumowanie. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.